Bardzo chciałabym, żeby głośno mówiło się o jakości. To jest jedna z takich ważniejszych rzeczy dla mnie, że jakość musi być widoczna. Uważam, że siłą rzemiosła oprócz tej wspólnotowości jest i będzie jakość, że tylko jakością rzemiosło może się obronić na rynku po prostu. Ja mam takie doświadczenie, że 15 lat temu chciałam założyć pracownię rzemieślniczą i się nie odważyłam, bo nikogo nie było innego na rynku i nie miałam dobrego przykładu, jak to zrobić. I nie zrobiłam tego, a teraz dużo młodych i nie tylko, dużo ludzi pracownie swoje otwiera i próbuje działać trochę na obrzeżach kapitalizmu. To też jest dla mnie ważne. Własnymi siłami, na własnych warunkach, z uwzględnieniem bardzo mocnym człowieka, jednostki, z szacunkiem dla siebie, dla pracy, którą wykonuje, w sensie i tego procesu, ale też pracy tej gotowego obiektu. Z mojej perspektywy rzemieślniczki, projektantki i artystki jest tak, że im więcej doświadczeń zdobędę, tym moja praca jest bardziej wartościowa, tym mniej muszę zrobić, żeby te prace, te produkty, obiekty były lepsze. I nie mam problemu a wręcz tak się staram bardzo mocno selekcjonować to, co wypuszczam na rynek, to, co zostaje, ponieważ uważam, że po prostu tylko najlepsze jest wystarczająco dobre, to jedno, a drugie, nie ma problemu z tym, że coś wyrzucę do kosza, ponieważ glinę można po prostu zamoczyć jeszcze raz i użyć w 100%, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, póki ona nie jest wypalona, ale mówię o tym, że moją wartością jest moje doświadczenie bardziej niż ten produkt. Przy toczeniu jest ten element, taki dreszczyk też emocji, co tam w tym środku się może zdarzyć, czego jakby na początku nie przewidziałem, jakby przygotowując kawałek, że to jest dla mnie atrakcyjne, taka niespodzianka. I często też jest tak, że ja przez to, że mi się coś ujawnia, jeżeli uważam, że to jest atrakcyjniejsze, to co mi natura podpowiada, jestem w stanie zmienić projekt, który sobie gdzieś tam wcześniej w głowie wymyśliłem i pójść jakby w stronę tego, co się mi pojawiło. Jakbym miał mieć tak sztywno założone, że robię to i to według rysunku technicznego, można, ale nie wiem, czy to byłoby to dla mnie atrakcyjne i ciekawe. Najfajniejsze jest to, że pracuje się jakby w 3D. Teraz jest takie określenie, że jakby jest obiekt już, jakby kawałek materiału jest jakby jakąś bryłą przestrzenną i ja przez toczenie nadaję mu jakby kształt, jakby zabierając ten nadatek tego materiału, zabieram materiał i tworzę jakby swoją formę. I to jest fajne, że nie trzeba czekać na ten proces. Oczywiście on się rozciąga w czasie, bo drążenie tego jest jakby trochę pracochłonne, ale już jakby się widzi na żywo, jak to mniej więcej będzie wyglądało.
No trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to jest wiele robotogodzin, ale takich monotonnych, że to cały czas nie ma tego efektu. Mimo to, że ten proces jakby nie jest jakiś specjalnie rozbudowany. Pierwsza faza jest z zewnątrz, potem się to drąży, można ewentualnie wrócić, potem jakąś korektę zrobić na zewnątrz, ale generalnie już pierwsza już jest jakby taka już, człowiek przynajmniej wie jak ten obiekt wygląda. To drążenie nie jest moją ulubioną, to wybieranie ze środka takiego obiektu nie jest moją ulubioną czynnością, ale jest niezbędne, muszę wydubać i to jest najbardziej czasochłonne. Tak naprawdę nie wiem, czy jestem rzemieślnikiem, czy dobrym rzemieślnikiem. Dobry rzemieślnik jakby robi te usługi, potrafi wyprodukować jakąś rzecz, zmultiplikować ją. Ja robię swoje rzeczy w jednym egzemplarzu i bardziej ja opowiadam historię swoją tego materiału. To jest czynność, która mnie bardzo pochłania. Tkanie jest takie bardzo, powiedziałabym, wciągające. To jest małe słowo, ono człowieka opanowuje w całości. Nie można tkania przerwać tak po prostu, gdzieś sobie stanąć od początku, od osnucia jakby pierwszej nici osnowy, po sam koniec, wykończenie tej tkaniny. Kiedy przez ten proces przejdziesz i poczujesz, że to jest zajęcie, które sprawia tobie radość, to chcesz jakby powtarzać tą czynność. Tkanie jest bardzo powtarzalne, a jednocześnie również niepowtarzalne, bo to, co wychodzi jako efekt naszych rąk, to, co schodzi z krosna, potrafi być bardzo, bardzo oryginalne i niepowtarzalne. Czuję się nową rzemieślniczką, nową dlatego, że niestety nie mam korzeni w tradycjach tkackich. Jestem zupełnie jakby pierwszą osobą z mojej rodziny, która się zajęła rzemiosłem jakimkolwiek. Tutaj padło akurat na tkactwo. Czuję się częścią społeczności nowych rzemieślników. A nowy rzemieślnik to dla mnie osoba, która projektuje i wytwarza przedmioty, które mają służyć nam w codziennym życiu. Pomimo tej tradycyjnej metody, powolnej metody wykonania, tworzymy rzeczy dopasowane do współczesności. Przez 4 lata odwiedzamy pracownie takie jak ta i każdy z twórców troszeczkę inaczej definiuje to, czym się zajmuje i to, kim chciałby być tak właściwie nazywany. Myślę, że jeżeli chcielibyśmy w ogóle spróbować opisać to, czym nowe rzemiosło mogłoby być, powinniśmy pomyśleć o zestawie pewnych cech ludzi, którzy się nim zajmują, a właściwie też tego, z czym ono jest bezpośrednio związane. Kiedy zastanawiałam się nad tymi cechami, takie główne, które przyszły mi do głowy, to determinacja i samodzielność. Zauważyłam, że osoby, które zajmują się nowym rzemiosłem, mają umiejętności projektowe, potrafią manualnie wykonywać różne przedmioty i przede wszystkim w trakcie swojej pracy nabywają doświadczenie materiałowe. Zaczynają rzeczywiście eksperymentować, pracować z materiałem i dzięki temu stają się ekspertami w danej dziedzinie. Myślę, że to, co też ich charakteryzuje, to to, że oni często nie mają takiej tradycyjnej ścieżki, nie uczą się tego rzemiosła od podstaw, tak jak niegdyś to się odbywało, tylko zaczynają faktycznie tą swoją przygodę przede wszystkim od ciekawości, od pasji i ona prowadzi ich do dalszej praktyki. Jestem technikiem snycerzem, więc uczyłam się w liceum plastycznym snycerstwa. No i
tak sobie to przeszło i później poszłam na ASP na studia, na Wydział Architektury i Wzornictwa, studiowałam scenografię. Na wydziałach projektowych tam, ale w ogóle na polskich uczelniach, przynajmniej w tamtym czasie, nie ma pracowni praktycznych. Na początku więcej jakby miałam takiej ekscytacji z samej pracy, bo też wszystkiego się uczyłam sama, jakby obsługi maszyn, bo no, w tym zakresie nie byłam wykształcona, więc to było takie bardziej ekscytujące sama nauka technologii. Teraz, kiedy już mam swoje jakieś ścieżki opracowane, to samo powtarzanie tego też jest jakoś uspokajające i przyjemne. Nawet nie chodzi o samą pracę z narzędziami, choć to na pewno daje duże poczucie sprawczości i to jest fantastyczne, zwłaszcza dziewczyny, no muszę o tym powiedzieć, które, ale też kobiety, mamy, które przychodzą na zajęcia z dziewczynami, one bardzo często przepraszają, że nie umieją czegoś zrobić, że nie umieją użyć wiertarki i są wręcz jakby trochę zawstydzone tym, że tego nie potrafią i to jest, miałam też kilka warsztatów właśnie stricte z kobietami i to jest fantastyczne obserwować i jakby dawać im to wsparcie, że nie z pozycji takiego pana stolarza, ja cię tu teraz będę uczyć dziewczynko, tylko z pozycji, słuchaj, to jest absolutnie w porządku i normalne, że ty tego nie potrafisz, daj chodź, ja ci pokażę, po prostu to jest, wiesz, tutaj musisz przekręcić i już. Moja pracownia też jest tak skonstruowana, że mam jakby dwie części pracowni. Jedna do pracy czystej przy komputerze, tam też pakuję pracę do wysyłki, a druga do pracy brudnej. I zwykle połowę czasu spędzam w pracowni czystej, a połowę w brudnej. Chociaż to bardzo też zależy od okresu w roku, bo to się zmienia w trakcie roku. W styczniu i lutym więcej pracuję sobie może tutaj w tej pracy, w pracowni brudnej. Szkicując też mam czas na takie eksperymenty, powiedzmy. I jest to taki czas, który ja bardzo lubię. Nie wszyscy jakby zasypiają po świętach i jest cisza. Więc można się skupić na takiej pracy koncepcyjnej. A potem zaczyna się taki bardziej okres sprzedażowy i wtedy więcej czasu spędza się w tej czystej pracowni. Często jeżdżąc na różne spotkania branżowe, byłam na przykład w grupach dyskusyjnych razem z wielkimi firmami. To było super ciekawe, ale jakby to nie była skala tego biznesu, który ja prowadzę. Ja chciałam mieć wokół ludzi, którzy prowadzą podobny rodzaj biznesu również, żeby jakby zrozumieć, jak oni to robią, czy mają takie same problemy, czy inne, ale też, żeby wspólnie się promować, wspólnie jeździć na targi. Mimo wszystko irytuje mnie to, że jak ktoś mówi, no dobrze, no to jak będziemy promować polski design? Spróbujmy jakoś rozpromować polski design. I w tym momencie wszyscy mówią, no to trzeba go sprzedać za granicą, trzeba go rozpromować za granicą. A ja myślę, że to jest trochę bez sensu. Jakby ten polski design też trzeba promować w Polsce, przede wszystkim w Polsce. I trzeba zrobić jakąś akcję, żeby ludzie jakby zrozumieli, czym jest projektowanie i czym jest rzemiosło w naszym własnym kraju. To zupełnie nietypowe zestawienie pierwszego w Polsce regionalnego centrum designu zlokalizowanego w zamku. I to takim zamku bez żadnej metafory. Design jest symbolem nowoczesności, zmiany,
innowacyjności. A z kolei my jesteśmy na wzgórzu, które może być symbolem trwałości i stałości, niezmienności. Skrzyżowaniem prawdopodobnie tej niezmienności i innowacyjności będzie rzemiosło, ale właśnie to nowe rzemiosło. Więc można sobie wyobrazić, że Zamek Cieszyn powinien być miejscem skazanym na wspieranie tych nowych dróg, które wychodzą z tradycyjnych źródeł. A tym jest właśnie rzemiosło w rękach tych entuzjastów, innowatorów i miłośników tradycji razem wziętych. Zaczęło się od tego, że razem studiowałyśmy z Jadzią na Politechnice Łódzkiej i byłyśmy na wzornictwie i na specjalizacji z projektowania tkanin. I właściwie kończąc te studia, no już tak rozglądałyśmy się za jakąś pracą, za czymś, co będziemy robiły po studiach i już widziałyśmy, że nasi znajomi po studiach na przykład pracują w jakichś firmach takich, które produkują tkaniny, gdzie oni robią projekty. I w sumie, szczerze mówiąc, no to jakby nie podobała nam się do końca ta praca, bo miałyśmy świadomość, że często się projektuje po prostu pod handlowców, pod sprzedaż, a nie projektuje się zgodnie na przykład ze swoimi jakimiś, ze swoim smakiem, ze swoim stylem, ze swoimi przekonaniami. Cały przemysł tekstylny jest bodajże drugim najbardziej szkodliwym po przemyśle naftowym przemysłem na całym świecie, z którego pochodzi najwięcej zanieczyszczeń i no po prostu jakby nie chciałyśmy też brać udziału w tej masowej takiej produkcji, w tym cały czas produkowaniu więcej. Produkując przemysłowo, trzeba przygotować dużo więcej materiału, trzeba go wybarwić, bo nie da się 2 razy jakby zrobić takiego samego wybarwienia, perfekcyjnie tego samego, więc zawsze przygotowuje się więcej przędzy. W momencie, kiedy kończy się produkcja, zostaje to, nie wiem, 10, 5, 2%, to już też zależy, materiału, który jest w 100% no jakościowo bardzo, bardzo dobry. A już nie przyda się właściwie do niczego Tak, nigdy, i to jest wyrzucane. W przemyśle nie ma możliwości przerobienia tego jeszcze raz na jakiś pełnowartościowy produkt, więc tutaj jest fajna szansa właśnie w tym rzemiośle. To, kiedy już na przykład tkanina jakaś nasza trafia do klienta, czy do osoby, która zamówiła to. Często jest tak, że na przykład jakieś osoby dzielą się później z nami tą historią, na przykład dlaczego oni to zamówili, albo no nie wiem, jakaś historia, która się wiąże z tym, albo dla kogo to jest, że to jest na prezent, że to jest, nie wiem, na ślub, dla rodziny, albo no to są dla nas takie wzruszające momenty tak naprawdę i takie, że naprawdę to nam daje bardzo dużo satysfakcji, że ktoś tak bardzo dużo ma szacunku do naszej pracy i tak bardzo dużo zaufania dla naszej pracy, że właśnie na takie najważniejsze jakieś życiowe momenty wybiera nasze tkaniny. W takiej tradycji mołdawskiej zawsze para młoda ma właśnie taki ślubny jakby kobierzec czy kilim i na tym właśnie kilimie oni składają przysięgę i my po prostu wysłałyśmy ten kilim, nie wiedziałyśmy jakby do kogo on idzie, po prostu wysłałyśmy tak jak zwykłą paczkę i chyba, nie wiem, po miesiącu czy po jakimś tam czasie dostałyśmy zdjęcie tej pary młodej, która właśnie składała przysięgę małżeńską na tym naszym kilimie. W 2009 roku znalazłem ogłoszenie, że uniwersytet szuka osoby do przynauczenia się zawodu dmuchacza szkła laboratoryjnego. Kompletnie nic mi to nie mówiło, ale trafiłem pod skrzydła mojego nauczyciela Henryka Stawskiego i gdyby nie on, to by nie było mnie dzisiaj tutaj po 11 latach. Ja studiowałem wtedy politologię i to był taki bodziec, żeby jednak zająć się czymś takim bardziej namacalnym. Szukałem pracy, która da mi jakieś fizyczne dowody mojej pracy, nie tylko teoretyzowanie, ale zawsze lubiłem zrobić coś rękoma i też do dzisiaj to lubię, że jak skończę jakieś bardziej skomplikowane naczynie, to zawsze
mogę usiąść, popatrzeć na nie, sfotografować i coś mi potem zostaje. Moja codzienna praca polega na naprawianiu szkła laboratoryjnego, którego używa się na Wydziale Chemii, realizowaniu projektów od zera. Tutaj przodują w tym nasi doktoranci. Dokładnie kolejność jest taka, że delikwent przychodzi, opowiada mi o tym, co by chciał, potem przez dłuższy czas rysujemy, potem ja to robię, potem on zaczyna na tym pracować i mówi, że fajnie, ale jednak ma trochę inny pomysł na swoje badania. Trzeba to robić jeszcze raz, tylko trochę inaczej. Lub też przychodzi i mówi, stłukło mi się, bo jeszcze nigdy nie było u mnie osoby, która by sama stłukła szkło. Zawsze ktoś to inny zrobił lub stało się samo. No ale przez to, że się tłuczę, to cały czas mam tutaj robotę. Jest takim miejscem spotkania, może trochę utopijnym, ale jednak ciągle wierzę, że stare, tradycyjne rzemiosło może być otwarte na zmiany, może też przekazać swoje najlepsze doświadczenia adeptom. Dlatego właśnie powstało to miejsce, żeby do takich spotkań dochodziło i faktycznie takie spotkania tutaj się odbywały. Nowe rzemiosło są to dla mnie wszelkie formy kontynuacji technik rzemieślniczych, umiejętności takich tradycyjnych, wynikających z tego, co już było przepracowane, poznane wcześniej, przez współczesne osoby, które robią to zawodowo, które robią z tego jakiś rodzaj sposobu na życie, utrzymania się, zakładają działalność gospodarczą, wprowadzają to na rynek, wdrażają, czyli robią to w sposób praktyczny. I z takimi formami zetknęłam się praktycznie od początku prowadzenia różnych programów rzemieślniczych tutaj w Muzeum Warszawskiej Pragi. Minęło już 5 lat od tej pory, więc było ich trochę i mogę to podsumować, ale tak z perspektywy czasu to faktycznie zaskoczyło mnie, że są młode osoby, które przychodzą na spotkania z tymi tradycyjnymi rzemieślnikami, bo od tego zaczynałam. To, że są nowi rzemieślnicy, to pozwala mi pokazać ludziom, zobaczcie, to rzemiosło jest potrzebne. To nie jest jakaś fanaberia dla garstki osób, tylko to są nowi rzemieślnicy, to są osoby, które przede wszystkim funkcjonują dlatego, że ktoś im płaci za ich wyroby, że wytworzyła się jakaś grupa, środowisko osób o specyficznych potrzebach, czy to są rekonstruktorzy, czy osoby poszukujące specjalistycznego sprzętu, prawda, czy po prostu osoby już szukające alternatywy dla jakiejś masowej produkcji i przede wszystkim dlatego istnieje nowe rzemiosło. Nasza firma robi wszystko chyba z nożami już, co się tylko da, bo my projektujemy noże, prototypujemy, robimy krótkie serie z oddzielnymi projektami jeżeli ktoś chce zamówić tych noży nietypowych więcej. Robimy własną linię noży, robimy remonty noży, robimy ostrzenie noży, uczymy ludzi, jak dbać o noże, robimy warsztaty z robienia noży i będziemy rozwijać te warsztaty. Myślę, że to jest też jako wartość społeczna, nie chcę tutaj krytykować własnej firmy, ale że jest to bardziej wartościowe społecznie niż zrobienie kolejnych super wyglądających, dobrych noży. To, że są ludzie, że oni mogą tu przyjść, mogą się czegoś nauczyć, też buduje się pewna taka mała społeczność tych entuzjastów robienia noży, którzy przychodzą do nas, potem korzystają tutaj z pracowni. Wydaje mi się, że my bardziej traktujemy to rzemiosło, tą pracę rąk jako taki pretekst do budowania jakiejś społeczności, do bycia z ludźmi. I to jest tak, że my sobie tam coś siedzimy i dłubiemy, ale że tak naprawdę w trakcie sobie rozmawiamy i ktoś przyjdzie, ktoś wyjdzie, mamy jakiś taki pretekst do bycia razem i wydaje mi się, że to jest ta największa wartość w ogóle tej całej zabawy, że można to robić z ludźmi razem. I praca fizyczna też, ona nie odwraca uwagi mózgu aż tak bardzo, nie jest tak bardzo angażująca, żeby to przeszkadzało w rozmowie. Więc można tak naprawdę wprowadzić takie życie do pracy. Zamiast żyć po pracy, to my żyjemy w pracy. W sensie tu jest tak fajnie w ciągu dnia u nas, że ludzie czasem przychodzą sobie z nami posiedzieć.
To u nas też było tak, że to miał być cowork rzemieślniczy i mieliśmy chyba 5 czy 6 firm typowo wytwórczych, które miały tutaj współpracować, po czym się zaczęli zgłaszać też projektanci pracujący przy komputerach i okazało się, że mogą sobie siedzieć obok i że im to nawet pasuje, że tu się coś dzieje, że ludzie coś robią i że to jakby jedno drugiemu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, nawet fajnie się uzupełnia, więc może to jest ciekawy kierunek. Jestem rzemieślnikiem, który potrafi zrobić rzeczy potrzebne ludziom, bo ludzie będą jeść i pić zawsze. To, jak będą jeść i co będą pić, to się zmienia, ale naczyń będą zawsze potrzebować. Rzemieślnik to nie jest ktoś taki, kto ma tylko ten czas. To jest taka idealizacja pracy rzemieślnika. Rzemieślnik, jak każdy inny człowiek, zmaga się z bardzo wieloma rzeczami, które należy i które musi zrobić, żeby mieć czas na pracę, na spełnienie się w tej pracy, czyli wykonanie czegoś, co powoduje, że zapominamy o całym świecie. To wszystko trzeba zorganizować i kiedy to już jest zorganizowane i siadam na tym toczku, ja czuję tych ludzi, którzy tutaj pracowali, kiedy dotykam to drewno, siadam na toczku, no to jest ten mój świat. Jakby odcinam się, pracuję. Zainteresowanie rzemiosłem jest też pewną modą. Ludzie tego potrzebują, są zmęczeni światem, takim jakim on jest. Rzemiosło daje im nadzieję, że ten świat przetrwa w takim materialnym sensie, że będzie i drzewo, i trawa, i garnek, i stół, i krzesło. To zachowanie w sobie umiejętności, że ważne są dłonie, że my nie tylko oglądamy obrazki, że my dotykamy, a przez dotyk kontaktujemy się z drugim człowiekiem. Bo kiedy daję komuś przedmiot moją dłonią, daję mu część siebie, bo czas, który ja spędziłem przy wykonaniu tego przedmiotu, to jest mój czas, moje życie. Ja kiedy daję komuś kubek, talerz, to daję kawałek siebie. Trochę wyszło jak z kiepskiej reklamy, ale tak niestety jest. Z mojej perspektywy ta zmiana, która zachodzi, kiedy zaczynamy odbierać rzemiosło, to taka zmiana podejścia do świata jako takiego. I to już większe skupienie na tym, co nas otacza, większe zaangażowanie w to, z czego to jest wykonane, ale też zauważenie przede wszystkim drugiego człowieka. Takie skupienie się na lokalnych twórcach, na tworzeniu pewnej wspólnoty, na tworzeniu ludzi, dla których podobne wartości mają takie samo znaczenie.